Serdecznie zapraszam do odcinka 99 playlisty Mroczna Historia pod tytułem Potomkowie ludu Kanaan, część 36. W poprzednim 98 odcinku opowiedziałem, co stało się z bratankiem Abrama, Lotem, po ich rozstaniu. W tym odcinku opowiem o niewolnicy Hagar oraz zniszczeniu Sodomy i Gomory. Kiedy upłynęło 10 lat od osiedlenia się Abrama w Kanaanie, żona Saraj miała niewolnicę Egipcjankę imieniem Hagar i rzekła do Abrama: ponieważ Pan zamknął mi łono, abym nie rodziła, zbliż się do mojej niewolnicy, może z niej będę miała dzieci. Abram usłuchał rady Saraj. Saraj, żona Abrama, wzięła zatem niewolnicę Hagar, Egipcjankę, i dała ją za żonę mężowi swemu Abramowi. Kiedy Hagar stała się brzemienna, zaczęła lekceważyć Saraj. Saraj poskarżyła się Abramowi, który rzekł do niej: przecież niewolnica twoja jest w twojej mocy. Postąp z nią, jak będziesz uważała za dobre. Saraj upokorzyła Hagar. Wtedy Hagar od niej uciekła. Hagar znalazła się na pustyni u źródła, przy drodze wiodącej do Szur. I tam znalazł ją anioł pański, który nakazał jej powrót i poddanie się władzy Saraj. Zapewnił Hagar, że rozmnoży jej potomstwo tak, że nie będzie można go policzyć, i nakazał nazwać syna, którego urodzi, imieniem Izmael. O Izmaelu, który urodził się, kiedy Abram miał 86 lat, anioł powiedział: a będzie to człowiek dziki jak onager. Będzie on walczył przeciwko wszystkim i wszyscy przeciwko niemu. Będzie on utrapieniem swych pobratymców. Onagerem nazywano dzikiego osła, jak również rzymską machinę oblężniczą, ponieważ jej kopnięcie podczas miotania pocisków przypominało kopnięcie osła. Kiedy Abram miał 99 lat, ukazał mu się Pan i zawarł z nim przymierze, nakazując, aby mu służył i był nieskazitelny. Oto moje przymierze z tobą. Staniesz się ojcem mnóstwa narodów. Nie będziesz więc odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham, bo uczynię ciebie ojcem mnóstwa narodów. Sprawię, że będziesz niezmiernie płodny, tak, że staniesz się ojcem narodów i pochodzić będą od ciebie królowie. Przymierze moje, które zawieram pomiędzy mną a tobą oraz twoim potomstwem, będzie trwało z pokolenia w pokolenie, jako przymierze wieczne, abym był Bogiem twoim, a potem twego potomstwa. I oddaję tobie i twym przyszłym potomkom kraj, w którym przebywasz, cały kraj Kanaan, jako własność na wieki, i będę ich Bogiem. Bóg nakazał, że na znak przymierza z pokolenie w pokolenie każde wasze dziecko płci męskiej, gdy będzie miało 8 dni, ma być obrzezane. Sługa urodzony w waszym domu lub nabyty za pieniądze, każdy obcy, który nie jest potomkiem twoim, ma być obrzezany. Przymierze moje, przymierze obrzezania, będzie przymierzem na zawsze. Nieobrzezany, czyli mężczyzna, któremu nie obrzezano ciała jego napletka, taki człowiek niechaj będzie usunięty ze społeczności twojej. Zerwał on bowiem przymierze ze mną. Pan kazał nazwać Saraj Sarą, matką ludów, i rzekł, że urodzi mu syna. Abram zwątpił w słowa Boga, gdyż Sara miała już 90 lat. Ale Pan rzekł: ależ nie, żona twoja Sara urodzi ci syna, któremu dasz imię Izak. Z nim też zawrę przymierze, przymierze wieczne z jego potomstwem, które po nim przyjdzie. O synu Abrahama Izmaelu Pan powiedział: co do Izmaela, wysłucham cię. Oto pobłogosławię mu, żeby był płodny, i dam mu niezmiernie liczne potomstwo. On będzie ojcem 12 książąt. Narodem wielkim go uczynię.
Natomiast z Izaakiem Bóg miał zawrzeć kolejne przymierze. Moje zaś przymierze zawrę z Izaakiem, który urodzi ci Sara za rok o tej porze. Kiedy Abraham siedział u wejścia do namiotu pod dębami Mamre, przybyło 3 ludzi, z których jeden rzekł: o tej porze za rok znów wrócę do ciebie, twoja zaś żona Sara będzie miała wtedy syna. Kiedy 3 przybyszy odeszło w kierunku Sodomy, Pan rzekł do Abrahama: skarga na Sodomę i Gomorę głośno się rozlega, bo występki ich mieszkańców są bardzo ciężkie. Chcę więc iść i zobaczyć, czy postępują tak, jak głosi oskarżenie, które do mnie doszło, czy nie. Dowiem się. Na to Abraham rzekł do Pana: czy zamierzasz wygubić sprawiedliwych wespół z bezbożnymi? Może w tym mieście jest 50 sprawiedliwych, czy także zniszczysz to miasto i nie przebaczysz mu przez wzgląd na owych 50 sprawiedliwych, którzy w nim mieszkają? O, nie dopuść do tego, aby zginęli sprawiedliwi z bezbożnymi, aby stało się sprawiedliwemu to samo, co bezbożnemu. O, nie dopuść do tego. Czyż ten, który jest sędzią nad całą ziemią, mógłby postąpić niesprawiedliwie? Abraham stanął w obronie Sodomitów i zaczął targować się z Bogiem, żeby nie zniszczył miast, kiedy znajdzie w nich ludzi sprawiedliwych. Zwróćmy uwagę, że w swojej zażartej dyskusji z Bogiem Abraham ani razu nie wspomniał najważniejszego powodu swojego sprzeciwu, ale używał ogólnych zwrotów, jak ludzie sprawiedliwi czy ludzie bezbożni. W poprzednim wielkim wybuchu gniewu, czyli potopie, Bóg zniszczył wszystkich mieszkańców ziemi, oszczędzając tylko Noego i jego rodzinę. Ale tym razem ograniczył się tylko do 2 miast pełnych grzeszników. Oto jedna z propozycji Abrahama. Pozwól, o Panie, że ośmielę się zapytać, gdyby znalazło się tam 20? Pan odpowiedział: nie zniszczę przez wzgląd na tych 20. Na to Abraham: o, racz się nie gniewać, Panie, jeśli raz jeszcze zapytam, gdyby znalazło się tam 10. Odpowiedział Pan: nie zniszczę przez wzgląd na tych 10. Wtedy Pan, skończywszy rozmowę z Abrahamem, odszedł, a Abraham wrócił do siebie. Dlaczego Abraham wstawiał się za Sodomitami? Bez wątpienia głównym powodem obrony miasta przed zniszczeniem był jego bratanek Lot z rodziną, będący mieszkańcem Sodomy. Wieczorem przybyło do Sodomy 2 aniołów i przywitał ich Lot, siedzący u bram miasta. Zaprosił ich do domu i ugościł, pomimo że aniołowie chcieli spędzić noc poza jego domem. Zanim wszyscy udali się na spoczynek, przybyli pod dom Lota, mieszkający w Sodomie, mężczyźni, młodzi i starzy. Otoczyli dom i wołali do niego: gdzie tu są ci ludzie, którzy przyszli do ciebie tego wieczoru? Wyprowadź ich do nas, abyśmy mogli z nimi poswawolić. Wówczas Lot wyszedł do nich, zaryglowując za sobą drzwi, i rzekł: bracia moi, proszę was, nie dopuszczajcie się tego występku. Mam 2 córki, które jeszcze nie żyły z mężczyzną. Pozwólcie, że je wyprowadzę do was. Postąpicie z nimi, jak się wam podoba, bylebyście tym ludziom niczego nie czynili, bo przecież są oni pod moim dachem. Jednakże napastnicy krzyknęli do Lota: odejdź precz, i mówili: sam jest tu przybyszem i śmie nami rządzić. Jeszcze gorzej z tobą możemy postąpić niż z nimi. I rzucili się gwałtownie na tego męża, na Lota, inni zaś przybliżyli się, aby wyważyć drzwi. Wtedy ci 2 mężowie, wsunąwszy ręce, przyciągnęli Lota ku sobie do wnętrza domu i zaryglowali drzwi. Tych zaś mężczyzn u drzwi domu, młodych i starych, porazili ślepotą. To też na próżno usiłowali oni odnaleźć wejście. Aniołowie rzekli do Lota:
kogokolwiek jeszcze masz w tym mieście, zięcia, synów i córki oraz wszystkich bliskich, wyprowadź stąd. Mamy bowiem zamiar zniszczyć to miasto, ponieważ oskarżenie przeciw niemu do Pana tak się wzmogło, że Pan posłał nas, aby je zniszczyć. Kiedy Lot i jego rodzina zwlekała z podjęciem decyzji ucieczki z Sodomy, kiedy zaś on zwlekał, mężowie ci chwycili go, jego żonę i 2 córki za ręce. Pan bowiem litował się nad nim i wyciągnęli ich i wyprowadzili poza miasto. A gdy ich już wyprowadzili z miasta, rzekł jeden z nich: uchodź, abyś ocalił swe życie. Nie oglądaj się za siebie i nie zatrzymuj się nigdzie w tej okolicy, ale szukaj schronienia w górach, bo inaczej zginiesz. Jednakże Lot nie chciał uciekać w góry i zaproponował aniołom inne rozwiązanie. Oto jest tu w pobliżu miasto, do którego mógłbym uciec, a choć jest ono małe, w nim znajdę schronienie. Czyż nie jest ono małe? Ja zaś będę mógł ocalić życie. Jeden z aniołów odpowiedział Lotowi: przychylam się i do tej twojej prośby. Nie zniszczę więc miasta, o którym mówisz. Szybko zatem schroń się w nim, bo nie mogę dokonać zniszczenia, dopóki tam nie wejdziesz. Dlatego dano temu miastu nazwę Soar. Kiedy wzeszło słońce i Lot przybył do Soaru, a wtedy Pan spuścił na Sodomę i Gomorę deszcz siarki i ognia od Pana, i tak zniszczył te miasta oraz całą okolicę wraz ze wszystkimi mieszkańcami miast, a także roślinność. Żona Lota, która szła za nim, obejrzała się i stała się słupem soli. Kiedy Abraham wstał rano i gdy spojrzał w stronę Sodomy i Gomory i na cały obszar dookoła, zobaczył unoszący się nad ziemią gęsty dym, jak gdyby z pieca, w którym topią metal. Tak więc Bóg, niszcząc okoliczne miasta, przez wzgląd na Abrahama ocalił Lota od zagłady, jakiej uległy te miasta, w których Lot przedtem mieszkał. Z przekazu biblijnego wyraźnie wynika, że Bóg nie znalazł w Sodomie i Gomorze nawet 10 sprawiedliwych. Bez wątpienia mieszkańcy tych miast byli źli, niegodziwi i rozpustni oraz pogardzali zarówno prawem ludzkim, jak i boskim. Dlatego Bóg Jahwe zniszczył oba miasta i ich mieszkańców. Powstaje jednak pytanie, gdzie mogą znajdować się pozostałości po Sodomie i Gomorze i czy grzechy sodomitów zostały na zawsze z nimi pogrzebane. Dziękuję za wsparcie kanału przez Bajkofi.tu. Proszę nie zapominać o subskrypcjach, polubieniach i komentarzach. Na tym zakończę odcinek 99, w którym opowiedziałem o zniszczeniu Sodomy i Gomory. Serdecznie zapraszam do odcinka 100 pod tytułem Potomkowie ludu Kanaan, część 37.